W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy Was o współpracy Xverse z Binance. Przekażemy Wam stanowisko BitKeep w sprawie ataku hakerskiego i utraconych środków oraz opowiemy o konkursie organizowanym przez Pera Wallet. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli uznacie materiał za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Na wstępie tylko musimy przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Chainlink w tym tygodniu dokonało 12 integracji swoich usług na 5 różnych sieciach. Pośród sieci znalazło się Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Ethereum oraz Polygon. Furious zintegrowało Chainlink Wi-Fi Air na sieci BNB Chain Mainnet, aby umożliwić sprawiedliwe przydzielanie miesięcznych nagród w loterii posiadaczom Fullbot NFT. W artykule załączonym do tweeta został opisany sposób, w jaki rozwiązanie Wi-Fi Air pomaga zwiększyć przejrzystość loterii blockchain. Xverse nawiązuje współpracę z Binance. Współpraca ta umożliwi zakup bitcoina z tokenów STX użytkownikom aplikacji Xverse. Cały proces będzie możliwy dzięki rozwiązaniu Binance Connect. Unreal Engine 5 oraz nowa aktualizacja Halloween jest już dostępna na MetaShotter. Grę MetaShotter możecie już pobrać na platformie Steam. Wszystkie wprowadzone zmiany zostały opisane w artykule załączonym do tweeta. Aktualizacja Theta V4.0.0 zostanie wprowadzona 2 listopada. Jest to kolejny krok przygotowujący sieć Theta do uruchomienia MetaChain. Wszystkie szczegóły tej aktualizacji zostały opisane na Medium projektu Theta oraz na GitHubie. Apollo X nawiązuje partnerstwo z Helio Protocol. Apollo X DEX dodało High jako zabezpieczenie w trybie wielu zasobów. Cotygodniowa aktualizacja NFT Gamify od Crypto.com. Rynek NFT Magic Eden przeszedł na opcjonalny model opłat licencyjnych. W ramach tego modelu kupujący mogą decydować o wysokości tantiemów. Marka tworząca karty do gry Bicycle dokonała zakupu Bored Ape Yacht Club NFT za $187 000. Wspomniana marka planuje tworzyć i sprzedawać fizyczne karty do gier oparte na Ape. Solare we współpracy z NBA wprowadza darmową grę koszykarską. Gracze będą mogli zbierać karty kolekcjonerskie NFT z koszykarzami NBA, a także tworzyć drużyny oraz zarządzać nimi. BitKeep przypomina o zhakowaniu ich giełdy BitKeep Swap. Wspomniany atak hakerski miał miejsce 18 października oraz spowodował utratę środków niektórych z użytkowników platformy BitKeep. BitKeep zgodnie z zapowiedziami gwarantuje zwrot wpłaconych środków. W celu przeprowadzenia zwrotu utraconych środków została przygotowana specjalna platforma. Nexo informuje, że wiodący dostawca technologii blockchain dla branży sportowej i rozrywkowej został dodany do tej platformy. Nexo zachęca do urozmaicenia swojego portfolio i zakupu tokenów Chiliz w mgnieniu oka. Klaytn informuje o trwającym głosowaniu nad zmniejszeniem istniejących nagród blokowych o 1/3. Zmniejszenie nagród ma na celu lepszą optymalizację poziomu emisji tokenów Clay. Wyniki głosowania zostaną opublikowane 25 października. Druga edycja Polkadot Academy odbędzie się w Buenos Aires. Start Polkadot Academy został zaplanowany na 10 stycznia 2023 roku, a całe wydarzenie potrwa równo miesiąc i zostanie zakończone 10 lutego. W wydarzeniu mogą brać udział doświadczeni twórcy znający technologię blockchain oraz programiści Web2, którzy chcą przejść do świata Web3. Najlepsze firmy świadczące usługi finansowe połączyły swoje siły z Chain, aby wprowadzić infrastrukturę blockchain na całym świecie. Projekt Chain pomaga w przeprowadzeniu badań projektu, zbudowaniu prototypu, tworzeniu oraz ulepszaniu istniejących rozwiązań. Crypto Mayhem przedstawia jedną z umiejętności swoich mechów. Tą umiejętnością jest Dash. Dash pozwala na rzucenie się na kosmitów w celu uszkodzenia ich. Oglądając film załączony do tweeta, miejcie na uwadze, że gra cały czas się rozwija, więc wersja finalna od wersji przedstawionej może się różnić. Quant informuje, że aktualizacja Overledger 2.2.17 poprawia obsługę API dla Ethereum Testnet Goerli w oczekiwaniu na wycofanie testnetów Ropsten i Linkemby. Binance US rozpoczyna obsługę wpłat i wypłat Ethereum na sieciach Optimism FND oraz Arbitrum. Optimism oraz Arbitrum to warstwy drugie zbudowane w celu rozwiązania problemu skalowalności, bezpieczeństwa, opłat za gaz i szybkości w blockchainie Ethereum. Chainlink zapewnia doskonałą okazję do nawiązania kontaktu z członkami lokalnych społeczności i poznania możliwości odblokowanych przez świat Web3. Spotkania zostaną organizowane w Londynie, San Francisco, Temple, Seulu oraz Marara. Secret Network ogłasza swoją współpracę z Telepod Network. Telepod Wallet będzie obsługiwał zarówno tokeny SCRT, jak i tokeny, które wejdą w interakcję z siecią Secret Network. Weryfikacja smart kontraktów jest ważnym krokiem dla programistów Ethereum. Chainlink przygotowało samouczek techniczny, który został poświęcony weryfikacji smart kontraktów na Etherscanie przy użyciu platformy programistycznej HatHat. Pera Wallet organizuje kolejny, niezwykle ciekawy giveaway. Giveaway jest organizowany wspólnie z Goana Algo. Do wygrania jest NFT Algoana V2 numer 1408 oraz 3 NFT Lucky Gove Moss. Aby wziąć udział, wystarczy polubić i podać dalej tego tweeta. Należy również obserwować profile Pera Wallet, Goana Algo oraz Shuffle na Twitterze.
Hongkong przyjmuje odmienne stanowisko wobec kryptowaluty niż Chiny. Hongkong dąży do odzyskania statusu globalnego centrum kryptowalut. W związku z tym miasto uruchomi kilka inicjatyw prawnych mających związek z branżą kryptowalut. Miasto będące specjalnym regionem administracyjnym Chin chce odseparować swoje podejście do regulacji kryptowalut od panującego chińskiego zakazu. Rząd Hongkongu myśli nad rozpoczęciem prac nad stworzeniem własnego projektu ustawy, który miałby regulować kryptowaluty w sposób niezależny od Chin. Jedną z takich inicjatyw ma być umożliwienie inwestorom detalicznym bezpośredniego inwestowania w wirtualne aktywa. Studio Warner Bros. Rozpoczęło współpracę z firmą z rynku Web3 Eluvio. Współpraca ma na celu stworzenie Movieverse, czyli ekosystemu NFT, który będzie powiązany z najsłynniejszymi filmami tej spółki. W pierwszej kolejności dostaliśmy NFT Władcy Pierścieni 4K. Kultowe 3 filmy będące ekranizacjami równie słynnej trylogii trafia teraz do fanów w rozszerzonej wersji w jakości 4K UHD. Do tego dochodzi aż ponad 8 godzin bonusowych materiałów filmowych i komentarzy oraz galerię zdjęć. Fani mogą wybrać jedną z 2 wersji tokenów. Pierwsza seria to Mystery Edition, wyceniona została na $30. Podaż została ograniczona do 10 000 kopii. Alternatywą jest Epic Edition, wyceniona na $100 za sztukę, a podaż w tym przypadku wynosiła 999 kopii. Wersja Epic zawiera bonusowe galerie, zdjęcia i ukryte elementy kolekcjonerskich AR do sprawdzenia na telefonach. Eksperci ostrzegają, że kolejna kryptowaluta o kapitalizacji $5 miliardów może ulec samozniszczeniu i potencjalnie uderzyć w cenę Bitcoina i Ethereum. Od czasu osiągnięcia najwyższego poziomu we wrześniu ubiegłego roku cena kryptowaluty HEX spadła o 90%. Cena Bitcoina spadła poniżej $20 000, a ponad 70% w stosunku do swoich maksimów, podczas gdy Ethereum i inne główne kryptowaluty odnotowały jeszcze większe spadki. Teraz po tym, jak jeden z najbardziej wpływowych dyrektorów naczelnych Wall Street ostrzega przed rosnącą paniką na rynku, kolejna kontrowersyjna kryptowaluta, której kapitalizacja rynkowa wynosi $5 miliardów, stoi przed ryzykiem załamania się po tym, jak jej cena spadła o 90%. HEX, wprowadzony pod koniec 2019 roku, w szczycie hossy sieci Ethereum, odnotował gwałtowny wzrost ceny w ciągu ostatnich 2 lat, ale spotkał się również z krytyką ze względu na system nagradzania tych, którzy trzymają swoje tokeny HEX zamrożone i karania tych, którzy nie przekazują swoich tokenów na staking. Jeden z wieloletnich krytyków, Mike Alfred, ostrzegał, że kryptowaluta może ulec samozniszczeniu, gdyż posiadacze tracą cierpliwość. Uruchomienie Pulse Chain było już wielokrotnie opóźniane, a niektórzy zaczynają kwestionować, czy kiedykolwiek zostanie to wdrożone. Hiszpania instaluje bitomaty. Hiszpania jest obecnie miejscem, gdzie zamontowano aż 260 bitomatów. Dane z Coin ATM Radar potwierdzają, że Hiszpania stanowi 0,6% światowych instalacji kryptowalutowych bankomatów. Co więcej, oznacza to, że Hiszpania jest liderem tego rynku w Europie. Na drugim miejscu mamy Polskę 205 urządzeń, a następnie Szwajcarię 152 bitomaty i Rumunię 139 urządzeń. W samym tylko 2022 roku w Hiszpanii zainstalowano aż ponad 40 bitomatów. W tym roku ma być zamontowanych w sumie ponad 100 bitomatów. MediaMarkt i Confinity prowadzą działania mające na celu zainstalowanie bitomatów w Austrii, Niemczech, Grecji i właśnie Hiszpanii. To tyle z informacji, które dla Was przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uważacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!